Lekcja 4. Blender. Zaawansowane modelowanie. Będziemy korzystać z Blendera najnowszego. Na początku przygotujemy sobie przestrzeń, a potem wymodelujemy obiekty, meble i elementy przydatne do naszego przyszłego wnętrza. Zaczniemy od przygotowania sceny w silniku Cycle z opcją GPU, jeśli tylko jest dostępna. W ustawieniach Color Management wybierzemy sobie filmik, żeby uzyskać jak najprzyjemniejsze efekty. Look możemy ustawić na medium. Pozostałe na tym etapie zostawiamy. Zmienimy sobie też świat i może skorzystamy z konceptów stworzonych w poprzednich lekcjach. Przechodzimy na klawiaturze do 1, czyli widoku Front View. I tutaj wrzucimy sobie naszą referencję. W tym przypadku będą to meble. Koniecznie wrzucamy na tym widoku z przodu, tak żeby mieć tutaj nasz koncept. I korzystając z jego palety, ustawimy sobie też kolorystykę naszego świata. Przechodząc do zakładki w kolorze, pipeta i pożyczamy nasz kolor, tak żeby nam się tutaj dodał. Dokładnie to samo możemy powtórzyć w Viewport Display, czyli w tych dwóch miejscach, i możemy sobie przejść do innego sposobu wyświetlania, żeby zobaczyć efekty. Wygląda to tak, więc dużo wygodniej będzie nam się tutaj działało. Żeby te same efekty podglądu uzyskać w opcji Viewport Shading, możemy zaznaczyć sobie tą opcję, wejść głębiej i kliknąć ustawienia świata. Możemy też kliknąć ustawienia świateł i mamy tutaj zbliżone wizualnie ustawienia do widoku w renderze, ale jesteśmy w opcji shadingu. Dodatkowo jeszcze w ustawieniach sposób wyświetlania w kolorze możemy sobie zmienić na random lub dowolny inny. Dodatkowo background na świat i mamy wszędzie te same ustawienia. Oczywiście całość zapisujemy i przechodzimy do wymodelowania pierwszego mebla. Korzystając z edycji skali, pozycji i rotacji ich zmian, tworzymy wstępny model, przechodzimy od ogółu do szczegółu. Przy okazji już na tym etapie zaznaczam sobie materiały, korzystając znowu z pipetowania. W tym przypadku muszę ponowić to też dla Viewport Display, dzięki czemu w obu widokach będziemy mieć ten sam efekt. Aby dodać nóżki, możemy przejść do widoku Top, a w związku z tym, że mają one być na dole, z pomocą lewego kontrola i 7 przechodzimy do widoku Bottom i używając Add Cube możemy na naszej powierzchni dodać wstępną nóżkę, w zależności od tego, jaki kształt potrzebujemy. Może w tym przypadku najlepiej będzie zadziałać na cylindrze. Dodajemy go i dalej edytujemy, uwzględniając wszystkie nasze potrzeby.
Dodajemy ten sam materiał co na początku. Dodajemy, przechodząc do Edit Mode, podziały za pomocą Loop Cut. Możemy tych podziałów dodać więcej, zmienić ich kształt. Za pomocą GG możemy zaznaczyć wszystkie edge dookoła i delikatnie przesunąć lub wysmuklić. Możemy też korzystać z zaznaczania proporcjonalnego, pamiętając, żeby używać Toggle X-Ray, jeśli chcemy zaznaczać ścianki, krawędzie i wierzchołki znajdujące się też z tyłu. Zmieniamy wielkość naszego zaznaczenia w przypadku skalowania proporcjonalnego. W tej chwili jest olbrzymie, więc zmniejszamy je do odpowiedniej wielkości i za pomocą G i blokowania osi przesuwamy nasze wierzchołki w odpowiednie miejsce. Nogi powielimy i zastosujemy modyfikator Array, Generate Array z przesunięciem i dokładnie to samo dla nogi na dole. Z tej opcji możemy korzystać zawsze, kiedy chcemy powielić ilość obiektów. Możemy skopiować dowolną wartość. Jeśli chcemy zobaczyć tylko zaznaczone obiekty, nie chcemy widzieć wszystkich elementów na scenie, możemy skorzystać ze slasha na klawiaturze numerycznej i włączyć sobie widoczne tylko zaznaczone obiekty, co przydaje się, jeśli chcemy edytować poszczególne rzeczy, detale, nie widząc jednocześnie wszystkiego, co mamy na scenie. Przechodzimy do dalszych działań. Wchodzimy w rzut Top i stworzymy sobie tutaj zaczątek poduszek i siedziska, korzystając z Add Cube. Na początku nie myślimy jeszcze o zaoblaniu obiektów, tylko o tym, żeby wstępnie nanieść wszystkie potrzebne elementy. Nie musimy się też przejmować wysokością. Za chwilę sobie wszystko dopasujemy. 2 poduszki plus siedzisko. Dzięki użyciu opcji Add mamy pewność, że dodaliśmy elementy dokładnie na podstawie, więc ułatwia nam to modelowanie, dodawanie detali. Przechodzimy do edycji poszczególnych poduszek. Może to być w tym widoku. Zostawiamy jakiś odstęp. Oczywiście szkic koncepcyjny jest polem wyjścia, nie musimy się go trzymać. Możemy tutaj w pełni eksperymentować i działać zgodnie z naszą fantazją. Zaznaczam oba elementy, przechodzę slashem i edytuję jednocześnie 2. W związku z tym, że wiem, jaką chcę mniej więcej uzyskać wysokość, mogę wpisać sobie G, Z, zablokować oś i wstawić dowolną liczbę, tak żeby te elementy były wysokie, na przykład na 2. W tym wypadku jest to zdecydowanie za dużo, więc ponawiam G,
Z blokuje oś Z i wpiszę tutaj jakiś mniejszy zakres. Podejrzę całość, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Zdecydowanie ten powinnam delikatnie podnieść. Korzystając z opcji GG mogę też przesuwać się po danej osi. I na tym etapie przejdę do zaoblenia obiektów. Zaoblenie możemy wykonać na dwa sposoby. Albo korzystając z Edit Mode i z dodania narzędzia Bevel, albo z modyfikatora Bevel, ale w tym przypadku użyjemy tylko i wyłącznie narzędzia. I dodamy delikatne zaoblenia. Wchodzimy do Edit Mode. Za pomocą klawisza 3 przechodzimy do edycji face'ów, ścianek. Klikamy narzędzie Bevel lub Ctrl+B i nadajemy zaoblenie początkowe, zmieniając ustawienia ilość segmentów, żeby uzyskać lepszy efekt. Pamiętamy o tym, żeby nie przesadzić i tak na całość nałożymy później jeszcze opcję Smooth. Może dodam nawet większe zaoblenie na większej ilości ścianek. Zostawię tą kanapę nieco kanciatą. Tutaj przyda się znowu slash, żeby zaznaczyć ściankę niewidoczną i podobna ilość podziałów, żeby stworzyć imitację poduszki. Dwójką przechodzę do edycji Edge i korzystając z opcji zaznaczania z Altem doznaczę sobie kilka podziałów dookoła, żeby jeszcze edytować całość tego zaoblenia i za pomocą GG przesuwam się w dół, zaznaczając kilka edży lub pojedyncze. Szukam odpowiedniego ustawienia. Przy okazji mogę też nadać, klikając prawą myszą, opcję Shade Smooth, żeby jeszcze delikatnie całość wygładzić. I dokładnie to samo powtarzam na siedzisku, pamiętając o tym, że obiekt po zaobleniu będzie delikatnie mniejszy, więc muszę to później uwzględnić w skali. Działam tutaj na rzutach, tak żeby mieć pełną możliwość edycji i wpływ na obiekty. Pamiętamy tylko, żeby uważać na siatki, nie psuć ich, nie wykonywać zbędnych podziałów. Im czystsza siatka, tym w tym przypadku lepiej. I przy okazji skorzystam jeszcze z mojego praska referencyjnego i pożyczę paletę. Dla nóżek też ustawiam Shade Smooth. Tak, żeby wszystkie miały wygładzenie. I pozostało mi jeszcze edytować podstawę. Tutaj też przydałoby się zaoblenie, żeby całość była konsekwentna i spójna. Na całości nałożę
efekt Smooth. Możemy ją połączyć, tworząc nową kolekcję i dodając ją do kolekcji. I tak powstał nasz asset do wykorzystania później. Taką sofę możemy sobie skopiować, klikając w nazwę i tworząc duplikat i używając chociażby skalowania proporcjonalnego możemy stworzyć sobie alternatywną kanapę. Ustawimy też, przechodząc do widoku na kamerze, klikając na zerze na klawiaturze numerycznej, przechodząc do View, klikając Camera to View, ustawimy sobie satysfakcjonujący widok, zablokujemy, żeby zostało tak na stałe. Przejdziemy do rendera, żeby zobaczyć, jak wygląda podgląd. Światło podstawowe zmienimy sobie na światło Sun. Zmniejszymy ustawienia. Tak, żeby były przyjemniejsze dla oka. Oczywiście Cast Shadow. Emisję możemy delikatnie zmienić. Dla przyjemniejszego efektu możemy zmienić też kąt. No i zdecydowanie powinniśmy dodać jeszcze ściany i na tych ścianach możemy wrzucić tapety przygotowane w poprzedniej lekcji. Dodam zwykłe plany. Żeby dodać tapetę na ścianie, skorzystamy z opcji Front View. Przejdziemy też do podstawowych wyświetleń, żeby przyspieszyć działanie. I tutaj, wchodząc w Edit Mode, za pomocą A zaznaczymy całość, czyli jedną naszą ściankę naszego plana, i klikając U stworzymy Projection from View, dzięki czemu, przechodząc do UV Editing, będziemy mieć dokładnie tą ścianę. Klikając myszką i przytrzymując, możemy sobie przesuwać wszystkie narzędzia, ikonki, podglądy. No i tutaj dla tej ściany stworzymy sobie nowy materiał. W Base kolorze wybierzemy Image Texture i otworzymy przykładowe koncepty stworzone na poprzednich lekcjach. W ten sposób wciągnęliśmy nasz koncept, ale oczywiście musimy dopasować, więc zaznaczając tą ścianę, przechodzimy do UV Editing, zaznaczamy wszystkie wierzchołki. Za pomocą S możemy sobie przeskalować,
za pomocą G przesuwamy dokładnie w to miejsce, gdzie będziemy chcieli umieścić naszą tapetę. No i tutaj w zależności od potrzeb dopasowujemy sobie naszą ufałkę do wyjściowego. Ja delikatnie to zniekształcę, ale chodzi mi głównie o to, żeby stworzyć tapetę z tego kawałka. Dodam istniejące już materiały korzystające z oświetlenia świata. Ten koncept nie będzie mi na tym etapie już potrzebny, więc schowam go sobie we wszystkich widokach. Na wszelki wypadek upewnię się, czy mam włączony widok w viewporcie, widoczność w viewporcie i w renderze i wszystkie je dla tego obiektu wyłączę, pozostawiając tylko te elementy. No i domodeluję jeszcze jakiś inny obiekt, może lampę, tak żeby mieć chociaż kawałek tego pokoju. I za chwilę wymodeluję jakiś wazon i lampę. Do modelowania lampy użyję edycji cylindra. Od samego początku myślę o skali, tak żeby później nie musieć męczyć się z dopasowywaniem poszczególnych elementów. I w tym przypadku przy edycji skorzystam z modyfikacji na modyfikatorze Subdivision Surface. Dodam sobie tutaj kilka podziałów. Dodam też światło wewnątrz, punktowe. Będzie to lampka, więc dodaję światło punktowe.
I tak przygotowaną wizualizację możemy sobie zapisać. Ustawiamy 1920 na 1080, 100%. Możemy zdecydować w jakim miejscu. Zapisujemy w jakim pliku. W tym przypadku będzie to PNG. Kompresji nie musimy ustawiać. Jeśli chodzi o ustawienia, to mamy te wywołane na początku filmik. Przechodzimy sobie do widoku na zerze, żeby zobaczyć, jak wygląda ostateczny efekt w podglądzie. Zapisujemy i za pomocą F12 możemy wypuścić naszą wizualizację. Po zakończeniu całość zapisujemy, image, save as i zapisujemy sobie w dowolnym miejscu na dysku. Jeszcze jedna opcja, ją też zapisuję. I w ten sposób, bazując na Blenderze i narzędziach, a także modyfikacjach, stworzyliśmy dwie wizualizacje w stylu minimalistycznym, nawiązujące do przygotowanych wcześniej konceptów, gdzie użyta została sztuczna inteligencja w celu przygotowania szkiców i konceptów.